Ok, mam buty z blokami, więc trochę jest ślisko. Ale uważajcie. Tu jest zwalisko kamieni i w sumie prawie nic nie widać. Poza jedną rzeczą. Popatrzcie. Kamienie, kamienie, kamienie. I jak tutaj zobaczymy, jest tabliczka. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj przy pomniku, przy mieczach, trzech mieczach z Fertifjell na brzegu fiordu Hafrsfjord, ale nie po to, żebym opowiedział wam, co to za pomnik i tak dalej, ponieważ prawdopodobnie każdy z was, kto planuje wizytę, nawet przejazdem przez Stavanger, prawdopodobnie, prawie na pewno planuję tutaj podjechać i zrobić sobie zdjęcie, więc nie będę się rozgadywał, co to jest. Chciałbym wam przy tej okazji pokazać kilka innych miejsc, które warto zobaczyć, będąc tutaj, które są stosunkowo niedaleko. Dzisiaj pojadę w kierunku plaży Hellestostranden i pokażę wam trzy niesamowite artefakty czy zjawiska, nie wiem jakby to nazwać, trzy fenomenalne geologiczne cudeńka, które są naprawdę niedaleko, więc jak już tutaj będziecie, to warto poświęcić te 10-15 minut. Mnie to zajmie godzinę w jedną stronę, ale wam prawdopodobnie na motocyklu zajmie to maksymalnie 15 minut, a warto. Więc w pierwszej kolejności kierujemy się w stronę lotniska na Suli. Miłego oglądania. Wzdłuż brzegu fiordu, przy którym mieszkamy, pojedziemy sobie w kierunku Suli, w kierunku lotniska. No to też jest taki charakterystyczny punkt, bo jeśli nie motocyklem ani samochodem, to prawdopodobnie samolotem. I jest to jedyne lotnisko tutaj w okolicy, na którym będziecie mogli wylądować. Już jestem w pobliżu lotniska na Suli. Tutaj jest koło mnie w tle, widzicie, początek bądź koniec pasa startowego. Ja muszę przejechać na drugą stronę ulicy i wzdłuż lotniska od strony zachodniej będę jechał dalej. Jest trochę za wcześnie, bo jest około 7 czy po 7 rano, więc raczej nie będzie nic ani startowało, ani lądowało. Ale kto wie? A jednak, jak to mówią, głupi to ma zawsze szczęście. Ale zanim dojedziemy do miejsca docelowego, jeszcze po drodze chciałbym wam pokazać coś niecoś. Pierwsza rzecz to przepiękna i przewielka plaża Sula Stranden tuż obok lotniska. Plaża, na którą przyjeżdża większość ludzi ze Stavanger. Plaża jest zacna. Jest tuż, jak widzicie, przy pasie lotniska. Tu są dwa pasy. Jeden jest wschód-zachód, drugi północ-południe. Północ-południe jest tym większym pasem i tam zdecydowanie większość samolotów startuje i ląduje. Tutaj na tym pasie wschód-zachód raczej śmigłowce, które na platformy gdzieś latają. No ale miejsce jest piękne.
Teraz jest wyjątkowo spokojne morze. A tak w ogóle zabawna sprawa, słuchajcie. Jak się pojawił ten pierwszy odcinek na moim kanale, pierwszy odcinek z rowerem, oczywiście już podczas wrzucania tego dowcipu Pryma Prylisowego o zmianie języka, co się w sumie okazało, że docelowo i tak kanał będzie zmieniony na angielski, ale jeszcze nie w tej chwili. No ale po wrzuceniu tego filmu pierwszego rowerowego wiedziałem, że jakaś grupa ludzi postanowi odejść, w sensie odsubskrybować mój kanał i oczywiście się z tym liczyłem. Wiedziałem, że z całej tej grupy też jakaś część ludzi w mniej lub bardziej spektakularny sposób będzie chciała to zaznaczyć i o dziwo bardzo niewiele osób się wypisało, za co Wam bardzo dziękuję, bo to rower to może być jakiś sposób na życie i sposób na podróżowanie, zwłaszcza tutaj. Ale wiecie, co było najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że spośród tych osób, które się wypisały, to jest w ogóle zabawna historia. Spośród osób, które się wypisały, kilka postanowiło w sposób bardzo, bardzo specyficzny. Ja oczywiście szanuję to jest ich sprawa, jak oni pouczają innych, ale w sposób bardzo specyficzny skontaktowali się ze mną i próbowali wytłumaczyć mi, jak powinienem żyć, jak powinienem być szczęśliwy, w jaki sposób powinien to szczęście osiągać w życiu. I ja rozumiem, są ludzie, którzy mają szczęście i mają radość i przyjemność w tym, że uczą innych albo ukierunkowują, żeby inni żyli tak jak oni prawdopodobnie. Ja należę do tych ludzi, którzy mają szczęście w maniu, za przeproszeniem, w dupie tych złotych myśli i dobrych rad. Oczywiście szanuję to, ale nie ma powodu, aby się przejmować tym, jak ktoś sugeruje, abyśmy żyli. To my jesteśmy kowalami własnego losu, to my robimy sobie dobrze, dosłownie i w przenośni, więc dlaczego ktoś inny ma nam mówić, jak powinniśmy żyć? Dlatego też jestem tutaj, w Norwegii. No, to jedziemy dalej. Jadąc na motocyklu, oczywiście możecie pojechać praktycznie taką drogą, jak ja będę jechał, czyli wzdłuż wybrzeża. Oczywiście można jechać główną drogą, kierując się chyba na Klepp czy na Sieltę i potem w Sielcie odbić na zachód, czyli w prawo z ronda i też dojedziecie do miejsca, do którego jadę w tej chwili. Ale można oczywiście sobie jechać. Ja tutaj jadę ścieżką rowerową, która jest umiejscowiona wzdłuż drogi. I ta droga, którą jadę, wzdłuż której jadę, jest oczywiście przejezdna dla motocykli, dla samochodów, więc możecie sobie pojechać wzdłuż. I tutaj na najbliższym rondzie kierujemy się na Elbark. Pisze się Olberg, to o przekreślone. Tutaj w tle widać piękną, malutką plażę Vigdelstranden. W ogóle jest tutaj sieć, czyli taki ciąg plaż na zachodnim wybrzeżu. Warto na każdą wjechać, bo każda jest inna i każda jest na swój sposób przepiękna, przeurocza. Warto. I tutaj w prawo Elbark. Tutaj można odbić, ale my będziemy się kierowali w lewo na Sieltę. I tu w pewnym momencie jest odbicie w prawo na Vigdelneset. I oczywiście tutaj jedziemy. I po jakichś 100-150 metrach dojeżdżamy do parkingu, na którym musicie zaparkować motocykl albo samochód, bo dalej już nie można jechać, trzeba iść.
Tam jest dość stromo. Nie wiem, czy uda mi się podjechać, ale próbuję. I tu wzdłuż tej dróżki, tak jak prowadzi, kierujemy się w dół. No i dojechałem. Tutaj pod koniec już jest taka ścieżka dość wąska, dość kamienista, więc jak mówiłem, już trzeba zejść i iść na nogach, jeżeli ktoś przyjedzie rowerem, bo oczywiście motocyklem, jeśli przyjedziecie, parkujecie tam na dole i resztę idziecie z buta. To jest znak, który mówi, że jest to tuż obok. Tu wśród kamieni jest jeszcze jeden znak, ale ja wam pokażę, o co chodzi. Ok, mam buty z blokami, więc trochę jest ślisko, ale uważajcie. Tu jest zwalisko kamieni i w sumie prawie nic nie widać poza jedną rzeczą. Popatrzcie, kamienie, kamienie, kamienie. I jak tutaj zobaczymy, jest tabliczka i popatrzcie tu. Ciekaw jestem, czy widzicie. Czy widzicie twarz? Teraz słońce tak dziwnie pada, ale powinno być to widać. Oczywiście, słuchajcie, tu nie ma twarzy. Wiemy o tym dobrze, że kamienie nie mają twarzy. Ale w naszym mózgu jest kilka takich ciekawych funkcji, które się wykształciły w drodze ewolucji. Jedną z tych funkcji jest paternifikacja. Czyli, teraz trochę się pomądruję. Paternifikacja, czyli dostrzeganie wzorów tam, gdzie ich nie ma. Na przykład widzimy jakiś, nie wiem, losowo rozsypane kamyki i zaczynamy je układać w litery. Czy na przykład słyszymy jakiś szum w lesie, albo w piwnicy, albo na strychu i zaczynamy sobie to układać w litery i w słowa. Słyszymy głosy. A ta funkcja, która pomaga nam wykrywać, widzieć twarze tam, gdzie ich nie ma, na przykład w chmurach potrafimy widzieć na przykład wielbłądy, ale również twarze. Ta funkcja się nazywa pareidolia. Śmieszna nazwa. Mało tego, nasz mózg nie dość, że widzi twarze, to potrafi odczytać emocje z tych twarzy. Dla przykładu, emocja tej twarzy. Taka odąsana, wkurzona. Widzimy emocje. Ale tu nie ma twarzy. Druga i trzecia rzecz, którą chciałem wam tutaj pokazać, to jest taki, nie wiem, to jest kamień, to jest kryształ, ogromny biały kryształ. Nie wiem do końca, jak on się tu znalazł, jak on powstał, ale prawdopodobnie tłumaczy to cała reszta tutaj otoczenia. To jest jedno z miejsc w Norwegii, w których bardzo dokładnie widać wulkaniczny charakter tego wybrzeża, tych skał. Po prostu widać pofalowanie, pomarszczenie, jak lawa zastygała w morzu. Tutaj to dokładnie widać, ale to w tej chwili widzicie prawdopodobnie z drona. I ten kryształ, i po bokach takie pofalowane skały, a tuż za wzgórzem jedna, moim zdaniem i zdaniem Frycka, jedna chyba z najpiękniejszych plaż tutaj, Hellesestranden. Przepiękna plaża.
przepiękna, jest bardzo głęboka, jeszcze jak jest odpływ, to ta plaża jest niesamowicie długa, w sensie głęboka. I jest zawsze bardzo mało ludzi. Kawałek trzeba przyjechać, ale warto. Mam zatem nadzieję, że ta krótka wycieczka i te zdjęcia przy, dzisiaj idealna pogoda, bezchmurne niebo, praktycznie bezwietrznie, więc mam nadzieję, że ta krótka wycieczka zmotywuje Was do tego, aby trochę wyjść ze schematów stawangerowskich, więc jak będziecie jechali kiedyś z Nordkap albo z Lofotów, będziecie się kierowali w stronę Kristiansand na prom, czy na przykład będziecie z Stavanger płynęli promem i będziecie planowali przejazd przez Stavanger i zdjęcie przy pomniku Sverdifjell w Hafrsfjord. Trudna nazwa. Więc jeżeli będziecie to planowali, to wybierzcie się tutaj. To naprawdę, nie wiem, czy na zdjęciach to będzie widać tak dobrze jak na żywo, ale jest to spektakularne. I oczywiście spróbuję Wam pokazać jeszcze inne miejsca. Ostatnio widzieliście pomnik ofiar z wyspy Utoja, który jest na północy Stavanger. Jak się wyjeżdża w kierunku Jørpeland, tam są takie wyspy, to tam można zobaczyć ten pomnik. Ale jeszcze kilka rzeczy Wam pokażę. W takim razie ja powoli wracam do domu na jakieś drugie śniadanie i kawę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. I pozdrawiam tych, którzy wiedzą lepiej ode mnie, jak powinienem budować swoje szczęście. I love you, baby. Pa, pa.